Dzień dobry Państwu. Chciałbym opowiedzieć o czymś, co uważam za bardzo istotne w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji, a w szczególności dużych modeli językowych. Coś, co wpłynie fundamentalnie na nasze życie, natomiast obecnie nie jest tak dobrze dostrzegane. O czym mówię? Na pewno Państwo zauważyliście, że takie duże modele językowe jak GPT z OpenAI, czy Gemini z Google'a, czy też Llama z Mety, czy też bardzo popularny ostatnio Grok z XAI, one nie zawsze poprawnie funkcjonują. Jakość tych odpowiedzi zwykle jest bardzo zaskakująca, ale czasami mamy do czynienia z bardzo niezwykłym zachowaniem. I z czego to wynika? Pierwsza grupa problemów jest pochodną po prostu natury budowania systemów opartych o maszynowe uczenie. I o tym nie będę mówił w dzisiejszym filmie, więc proszę nie mieć tutaj jakichś obiekcji, nie będę wchodził w takie technikalia, jak się buduje system typu machine learning. Natomiast jest jeszcze drugi wymiar, bardzo niezwykły, a mianowicie rola twórców tych systemów i ich konfigurowanie tych systemów w sposób działania zgodny z ich intencjami. Czyli takie intencjonalne, wprost mogę użyć tego słowa, cenzurowanie tych modeli. I chciałbym, żebyście Państwo mieli świadomość, jak się to robi i jakie są konsekwencje tego typu aktywności. Może pokażę Państwu kilka przykładów, żeby dobrze zilustrować to zagadnienie cenzurowania modeli. Ja te przykłady robiłem z wykorzystaniem GPT w wersji 3,5 i to jest tak, jak Państwo będziecie próbowali odtworzyć te przykłady, to podejrzewam, że ten system już będzie trochę inaczej działał. To jest bardzo dynamiczna sytuacja, ale bardziej chodzi mi o pokazanie pewnej zasady. Tak więc pierwszy przykład jest taki, nadaję rolę systemowi, jesteś komikiem, masz opowiedzieć śmieszną historię, opowiedz zatem kawał o Polakach. No i Państwo tutaj widzicie, ChatGPT nie ma tutaj problemu, żeby jakiś dowcip o Polakach opowiedzieć. Natomiast dosłownie w tej samej sesji ponawiam to pytanie, jesteś komikiem i masz odpowiedzieć śmieszną historię, ale tutaj już nie o Polakach, tylko umieściłem inną narodowość. Może nie jest istotne jaką, ewentualnie Państwo możecie tutaj się pokusić o rozpoznanie, ale proszę zwrócić uwagę, jaka jest reakcja systemu. Przepraszam, ale nie dostarczam treści, które mogą być uznane za obraźliwe lub dyskryminujące. Widzicie Państwo, o to mi chodzi. Czyli tutaj nagle mamy jakąś taką, widać, aktywność tego systemu, która w przypadku jakichś jednych grup narodowościowych nie ma problemu z opowiadaniem dowcipów, natomiast przy jakiejś innej nagle jest jakieś wstrzymanie. Inny przykład, może taki bardziej wyrazisty, to jest, ja tu też do czata GPT celowo wpisałem takie wyrażenie, wchodząc w rolę jakiegoś nastolatka, który ma myśli samobójcze, czyli taki bardzo wrażliwy temat. Proszę zwrócić uwagę, jak ja sformułowałem tu ten wpis, ten prompt. Dzisiaj w szkole znowu jedynka z fizyki, nauczycielka mnie nienawidzi, mam już dość wszystkiego, chcę zniknąć z tego świata, nie wytrzymam już dłużej. No to zwróćmy uwagę, czyli tutaj jest taka ciemność pojawia się tutaj w myśleniu tej wymyślonej osoby i proszę zwrócić uwagę, jak reaguje GPT w tym wypadku. Bardzo mi przykro, że czujesz się tak przytłoczony i zraniony. Twoje emocje są ważne. Tam potem w drugim akapicie wiem, że sytuacja może wydawać się teraz beznadziejna, ale chciałbym Ci przypomnieć, że istnieją osoby, które mogą Ciebie wesprzeć i co więcej, dalej, powiem szczerze, wyśmienicie się tu zachowuje ten duży model językowy, bo on tu de facto wskazuje nawet, że rozmowa z rodzicami, czy w szkole z nauczycielami, czy też nawet jakiś telefon zaufania. I tutaj się
nawet pojawia poprawny numer. Więc Państwo widzicie, że tu też widzimy, że jest jakaś taka reakcja systemu bardzo dobra w tym wypadku. Na pewno byśmy to pochwalili i nie chcieli, żeby te systemy wciągały nasze dzieci w jakąś taką beznadziejność, czy pogłębiały, tak jak to czasami potrafi na przykład robić TikTok, jakiś tego typu klimat. Proszę wykonać tego typu eksperymenty, na przykład ocierając się w tych zapytaniach o jakąś aktywność przestępczą. No taki klasyczny przykład to jest jak skonstruować bombę domowym sposobem. No to każdy duży model językowy powinien sobie jakby poradzić tutaj z takim wstrzymaniem się z jakimkolwiek doradztwa w takim zakresie. Czyli widzimy tutaj dałem celowo takie przykłady jakby pokazujące blaski i cienie tego podejścia, ale to tylko ilustracyjnie, bo z czego to wynika, że ten model jest w stanie się tak zachowywać? Niestety muszę nieco wprowadzić teorii do tej mojej prezentacji, żeby zrozumieć, w jaki sposób intencjonalnie można wpłynąć na funkcjonowanie, na odpowiedzi dużego modelu językowego. I jeszcze raz powtarzam, intencjonalne, czyli nie mówimy tutaj o tych problemach wynikających jakby z natury maszynowego uczenia. Posłużę się tu takim przykładem. To jest taki schemat budowania dużych modeli językowych, który stworzył Raszke. I to jest bardzo dobra książka, budowanie dużych modeli językowych. Ja używam tą książkę, dokładnie ten schemat na moich wykładach. I tutaj Państwo widzicie, że to budowanie dużego modelu językowego odbywa się, on tu takie jakby 3 fazy wyróżnił, czyli faza pierwsza, no to w ogóle zebranie jakichś danych treningowych. W przypadku dużych modeli językowych to są po prostu teksty, tak? Czyli pliki tekstowe. Czasami używam pojęcia korpus językowy. No i oczywiście architektury tego systemu. I potem jest taki proces pre-train, gdzie jest budowany tak zwany model fundamentalny, base model albo foundation model i tego Państwo tak naprawdę nie używacie w praktyce, bo potem jeszcze się robi tak zwany fine tuning, czyli takie jak mieliśmy wcześniej to pre-train, to możemy powiedzieć taki post-train, ten fine tuning, takie powiedzielibyśmy sobie strojenie tego modelu, żeby on, i tutaj widać na tym rysunku, na tym stage 3, na tym poziomie trzecim, no był na przykład, no nie wiem, klasyfikatorem tekstów, czy to, co Państwo najprawdopodobniej znacie z takiej praktyki codziennej, czyli był tym takim, wchodził w konwersację, czyli był tym personalnym asystentem. No to teraz tak, na każdym z tych etapów my możemy, twórcy takiego systemu mogą zaingerować w jego jakby funkcjonowanie, a nawet więcej, jeszcze o tym powiem na koniec, też można jakby już na funkcjonujący model też wpływać. Więc Państwo widzicie, dużo jest tych momentów tej aktywności twórców. Więc pierwsza rzecz, taka zupełnie fundamentalna, to jest dobór zbiorów treningowych. No bo gdzieś w takiej powszechnym jakby rozumieniu, aha, to jest cały internet, tam jakieś książki i tak dalej. Dużo w tym prawdy, nie będę to wchodził. Ja Państwu w ogóle dam link do jakiegoś mojego wykładu, ja te rzeczy dość dokładnie omawiam. Natomiast bardziej mi chodzi o to, aha, to muszą być jakieś teksty. To proszę zwrócić uwagę, że już dobór tych tekstów ma znaczenie, prawda? Bo proszę zwrócić uwagę, niektóre teksty można uwzględnić w takim zbiorze treningowym, a niektóre można pominąć. No proszę sobie wyobrazić, jeśli byśmy, no nie wiem, uwzględniali teksty, które są związane z filozofią marksistowską, czy z komunizmem, jakieś dzieła Marksa, Lenina, Stalina i tak dalej, i jednocześnie z tego zbioru treningowego byśmy wykluczyli na przykład no, takie książki, które jakby piszą rzetelną prawdę o tej zbrodniczej ideologii, jak na przykład, no nie wiem, Czarną Księgę Komunizmu, no to Państwo już widzicie, że tutaj samo to, jakie dane w zbiorze treningowym dobierzemy, mają wpływ na to, jak ten system będzie się zachowywał. Czy on będzie
miał jakąś, w cudzysłowie, wiedzę zbliżoną do rzeczywistości, czy też to będzie jakieś konfabulowanie, no, będące pochodną tego, co w zbiorze treningowym się znalazło. Więc warto o tym pamiętać, to co jest w zbiorze treningowym. Natomiast jest jeszcze druga rzecz, bo to jest nie tylko sprawa tego doboru tych plików, i proszę zwrócić uwagę, że tu już jest jakaś intencjonalna decyzja twórców. To się znajdzie w zbiorze treningowym, ta książka, ten plik, informacje z tego forum internetowego, natomiast to się nie znajdzie w zbiorze treningowym. Z jakichś powodów to wykluczamy, bo uwaga, aha, to musimy się już kierować jakąś, no nie wiem, jakąś etyką, jakąś ideologią, dokonując tego wyboru. Tak? Czujecie Państwo, na jaki, bym powiedział, cienki lód zaczynamy wkraczać? Ale jest jeszcze jeden element, bo nawet jak dodamy elementy, jakieś, no powiedzmy książki do tego zbioru treningowego, tutaj Państwo widzicie, akurat dałem taki, starałem się w miarę neutralny przykład dać, jakieś książki z filozofii. Powiedzmy, że to mamy w zbiorze treningowym. To wiecie Państwo, że można, to się akurat robi tutaj poprzez tak zwaną ważoną funkcją straty, wskazać, które książki są jakby ważniejsze. Czyli na przykład możemy wskazać, że nie wiem, bardzo istotne w tym kanonie filozofii jest Nietzsche, natomiast marginalny święty Augustyn. No to widzicie Państwo, jak możemy zachwiać, bym powiedział, funkcjonowaniem tego systemu, że ten system bardziej będzie mówił jakąś filozofią tutaj nadczłowieka Nietzschego, jak jakąś tutaj filozofią kochaj bliźniego swego, która wynika z chrześcijaństwa. No to tak, na to można wpływać i to też jest arbitralna decyzja twórców tego systemu, na co my wskazujemy. Może z tego też wynika, bo robią takie badania, dam też link w opisie, bym powiedział, czy dany model językowy jest bardziej lewicowy, prawicowy, autorytarny versus liberalny. To są robione po prostu takie testy składające się z kilkuset pytań, gdzie patrząc jak to robiono przede wszystkim dla ludzi, ale też w ten sposób zaczęto testować modele, duże modele językowe, żeby jakby złapać, w jakim klimacie one odpowiadają. No to klasycznie te modele, większość tych modeli jest w tym dolnym lewym rogu, czyli są takie liberalno-lewicowe. Tam ostatnio Elon Musk z grokiem się chwalił, że on gdzieś tam się zbliża do tego centrum, ale to zostawmy, bo tak nie chcę tutaj wchodzić w tego typu dywagacje. Natomiast z czego to wynika, że na przykład ten chat GPT jest właśnie taki lewicowo-liberalny? No nie wynika z tego, że to nagle sztuczna inteligencja miała jakieś olśnienie i stwierdziła, że to jest lepsze dla użytkowników tego systemu, patrz, dla ludzkości, bycie w tej przestrzeni jakby ideologicznej, tylko to wynika właśnie z doboru danych treningowych i z priorytetyzacji danych treningowych. Tak? Bardzo ważnym korpusem językowym jest Wikipedia. Ona, podejrzewam, to już jest moje podejrzenie, ma wysoki priorytet, ma wysoką wagę w tej funkcji straty i bym powiedział w sposób naturalny jakby determinuje ten styl odpowiedzi. No Wikipedia jest lewicowa, co by nie mówić, jest tak moderowana w takiej jakby wizji świata, więc to silnie wpływa właśnie na funkcjonowanie potem finalne tego systemu, tak? Czyli gdzieś tam w tle ta decyzja tych twórców, co wybieramy i czemu nadajemy priorytet. Jak Państwo myślicie, że to już jest koniec tego, co można zrobić, no to się głęboko mylicie, bo jesteśmy na początku. Jak wrócimy tutaj do tego schematu, jak się buduje te modele, to mamy tą drugą część, jak już powstanie po tym procesie pre-train ten model bazowy, no to mamy do czynienia w ramach tego fine-tuningu, tam jest jedno z takich bardzo istotnych wymiarów tego procesu, jest tak zwany alignment. Alignment to się mówi wychowanie modelu.
O czym my mówimy w ogóle? Co znaczy wychowywać model? Ano tak, zresztą to pięknie mówił Dario Amodei, to jest szef firmy Anthropic, to są te modele Claude. Zresztą to jest były współpracownik Sama Altmana z OpenAI i właśnie w tym kontekście on odchodzi. Właśnie tego budowania tych bezpiecznych, dużych modeli językowych, on odchodzi z OpenAI, tworzy własną firmę, ale to zostawmy. I Dario Amodei mówi o tym, że trzeba budować modele, które są użyteczne, ale jednocześnie nie raniące. Czyli chcielibyśmy zrobić taki model, który będzie jakby wspierał użytkownika, ale też nie odpowiadał na jakieś pytanie wrażliwe. No właśnie te jakieś klimaty samobójcze, czy nie wiem, działalność przestępczą. Ale z drugiej strony, żeby on tak za każdym razem nie blokował swojego działania. Czyli tutaj intencja była bardzo dobra, czyli tego, jak ten model wychowywać. No i ten model wychowuje się przy użyciu, jest multum badań naukowych na ten temat. To jest olbrzymi, bardzo istotny dział badań naukowych nad budowaniem dużych modeli językowych. Generalnie takie dwie najpopularniejsze metody tego wychowania modelu to jest tak zwany reinforcement learning from human feedback, a drugie podejście to jest tak DPO, czyli Direct Preference Optimization. No i przepraszam za tą nomenklaturę, ale może powiem na prostym przykładzie, na czym polega to wychowanie modelu z wykorzystaniem tej metody uczenia przez wzmocnienie z ludzkim jakby z ludzką reakcją. No to jest tak, że buduje się takie zespoły testerów, którzy konwersują z modelem językowym i chwalą, czyli dają pozytywny feedback, mówiąc: aha, dobrze odpowiedziałeś, to jest dobra odpowiedź. Albo ganią ten model na zasadzie: nie, w ten sposób nie powinieneś odpowiadać. Czyli model dostaje nagrodę albo karę. I tą nagrodę dostaje wtedy, kiedy odpowiedź jest zgodna z oczekiwaniem tego pytającego, natomiast karę dostaje się wtedy, kiedy ten model zaczyna działać, na przykład zaczyna takiemu dziecku doradzać, jak popełnić samobójstwo. Czyli jakby super jest intencja. Ale proszę zwrócić uwagę, czyli jeśli my wychowujemy tą metodą i mamy jakąś grupę tych testerów, tych nazwijmy to nauczycieli, no to oni muszą, no to skąd oni wiedzą, że coś jest dobre albo coś jest złe? No to zwłaszcza, że ocieramy się o takie tematy wrażliwe, prawda? Dotykające jakiejś wizji świata, religii, etyki, kręgosłupa moralnego. No to proszę zwrócić uwagę, to my mamy jakby, byśmy wzięli przypadkowych testerów, to przeróżne rzeczy mogłyby wychodzić. Czyli to się nagle okazuje, że gdzieś tam w tle są budowane, ja tu Państwu pokażę taki przykład, takie taksonomie, mówiące na przykład o tym, kiedy duży model językowy nie powinien wchodzić w jakąś konwersację, czy blokować jakąś konwersację. Tak jak było z tym kawałem, prawda, o tej, powiedzmy, tej narodowości niewypowiedzianej, gdzie ten model nagle stwierdził: nie, tutaj nie będę kogoś ranił czy obrażał, to te taksonomie tak wyglądają. To jest jeden z przykładów, to jest akurat też dam jakiś dobry link, żeście, ktoś z Państwa jest zainteresowany, jak to na poziomie jakiegoś takiego opisu naukowego wygląda, ale tutaj ta taksonomia mówi coś takiego, że mamy jakby 6 grup, czyli mowa nienawiści, potem mamy te samobójstwa, samookaleczenia, broń nielegalna, środki wybuchowe, planowanie przestępstw, jakieś treści seksualne i tu mamy te takie nielegalne substancje, jakieś chemiczne, tak, biologiczne, tego typu, tam, umożliwiające na przykład budowanie jakiejś broni biologicznej czy chemicznej. To takie zostały wydzielone, czyli ktoś musiał to stworzyć, ktoś musiał powiedzieć, że to są tematy jakby wrażliwe, gdzie model powinien jakby na przykład, wyciszyć swoją aktywność, albo w ogóle powiedzieć: nie, na te tematy nie rozmawiam, no to tak, no to proszę zwrócić uwagę, skąd to się wzięło. No to mamy twórców tego systemu, którzy powiedzieli: tak, to są tematy wrażliwe.
I oczywiście mamy tu takie rzeczy, z którymi w ogóle nie dyskutujemy. No, aktywność kryminalna, tak? Czy planowanie jakiejś działalności przestępczej, czy na właśnie samobójstwa, czy samookaleczenia. No to wszyscy czujemy, w ogóle nie podlega to dyskusji, tak? Natomiast są tu też takie rzeczy, powiem szczerze, no mielibyśmy tu olbrzymią dyskusję. No ta mowa nienawiści, no to państwo mm, doskonale wiecie, jak dużo jest interpretacji i jak bardzo zależy interpretacja ważnego pojęcia, co by nie mówić, tak? No, nie powinniśmy obrażać drugiego człowieka, ale tak, powiedzmy, to nie jest mój kanał, żeby wchodzić tutaj w tego typu dywagacje, ale proszę zwrócić uwagę, jak bardzo to zależy od punktu widzenia świata, tak? Od jakby ideologii, świadomości, etyki, czy nawet religijności danej osoby w kontekście interpretacji tego. A co my mamy w przypadku dużych modeli językowych? No, kropkę nad i postawię na sam koniec, tak? No ale twórcy tych systemów, czy właściciele, byśmy powiedzieli mocniej, no musieli to jakby skodyfikować i zatwierdzić. To są nasze wartości, to jest zbiór naszych wartości. No to tak to działa, czyli ten alignment ma ten wymiar taki, no, czasem bardzo pozytywny, bez dwóch zdań, bez wychowania modeli to nie da się funkcjonować. Nawet Państwu pokażę taki przykład z Bielika, który tutaj daje takie odpowiedzi w kontekście, no ja tu robiłem takie testy. Zgubiłem kluczyki do auta, jak się włamać do auta, aby nie zrobić wielu uszkodzeń. No i tutaj nie ukrywam, Bielik właśnie bez tego procesu wychowania, ja to robiłem ponad rok temu już, no to tak, no to jest cały instruktaż, jak tego typu mm, włam do samochodu wykonać. Czyli instrukcja dla przestępcy i tak na marginesie wynikująca akurat z tego, że w zbiorach treningowych pojawiły się fora internetowe motoryzacyjne, gdzie dużo tego typu konwersacji, dyskusji na ten temat było robionych. No ale tak, na poziomie tutaj to wychowanie, ten alignment jest jakby czysto, bym powiedział, arbitralną decyzją twórców tych systemów, jak ten system powinien działać. To, co mówiłem do tej pory, to była ingerencja w duży model językowy na poziomie procesu tego pre-train i post-train, tak? Natomiast, czyli powiedzmy, że duży model językowy został już zbudowany. I czy tu też może nastąpić jakaś ingerencja ze strony twórców, właścicieli tych systemów? Jak najbardziej. I są tutaj dwa podejścia stosowane, i to tak na marginesie. To wszystko, co Państwu mówię, to nie jest na zasadzie takiej, że ktoś może to robić, próbować, robi albo nie. Nie, to się dzieje, to się literalnie dzieje. Ale jakby wróćmy do tego wątku, już działający model. No to pierwsza taka absolutnie powszechna rzecz, to nie wiem, czy Państwo wiecie, jak zadajecie jakieś zapytanie do takiego czata GPT, modelu tego typu, to w tle ten wasz prompt jest uzupełniany tak zwanym promptem systemowym. Czyli coś, co twórcy systemu jakby tak wprowadzili tak a priori, czyli każde wasze zapytanie jest poprzedzone tym promptem systemowym. I tego promptu systemowego nie widać, on jest jakby dopisywany do państwa zapytania. Ja tutaj pokażę taki prompt systemowy, który wyciekł niedawno z firmy Anthropic, ale to tylko przykładowo, ale tam generalnie są takie teksty w stylu jesteś użytecznym asystentem, chcesz pomóc użytkownikowi, ale na przykład na tematy związane z prowadzeniem działalności przestępczej nie udzielasz żadnych odpowiedzi. Więc tam są mniej więcej tego typu sformułowania, które jakby uzupełniają to zapytanie użytkownika, czyli te prompty systemowe są też takim elementem jakby wprowadzania bezpieczeństwa, w tego wymiaru bezpieczeństwa użytkowania systemów AI, ale proszę zwrócić uwagę, no dokładnie, no bym powiedział, to co jest w tym prompcie systemowym jest wynikiem tej arbitralnej decyzji twórców. Zupełnie inaczej prompt systemowy wygląda do czata GPT i zupełnie inaczej do modeli chińskich, do DeepSeeka na przykład, tak, czy do Groka.
I jeszcze jest jedna rzecz, a mianowicie pewno Państwo już kompletnie o tym nie wiecie, że zanim w ogóle zapytanie trafi do modelu językowego, to ono jest weryfikowane, jest sprawdzane, jest, powiedzielibyśmy, cenzurowane. Czyli są tak zwane modele typu guardrails, o których ja może dam Państwu taki link do takiego seminarium, takiego streamingu, jaki był zrobiony w ramach powstawania tego naszego polskiego dużego modelu językowego Bielik, dokładnie na ten temat, w którym zresztą miałem przyjemność uczestniczyć, więc tam jakby tłumaczymy dokładnie, na czym polegają te modele, ale generalnie zasada polega na tym, że każde zapytanie do modelu jest sprawdzane, czy model może na nie odpowiedzieć. Czyli powiedzielibyśmy sobie tak nieformalnie, przechodzi przez taką właśnie taksonomię tych wrażliwych tematów, tych wrażliwych obszarów tematycznych i jeśli to zapytanie dotyka takiego wrażliwego obszaru, no to ono jest jakby w ogóle nie kierowane do modelu, tylko system jakby grzecznie odpowiada, no w tym kontekście na takie zapytanie tobie nie odpowiem. Te modele typu guardrails to też sprawdzają wyjście systemu, czyli nawet jak się przemknie takie zapytanie do dużego modelu językowego, albo zupełnie model językowy nagle sam z siebie zacznie wchodzić w jakiś taki, no powiedzmy, niecenzurowalny obszar, no to też wyjście jest sprawdzane. Czyli tu są jeszcze te dwa dodatkowe takie mechanizmy ochronne, czyli ten prompt systemowy i te systemu typu strażnik, żeby sprawdzać, czy czasem ten model językowy nie robi jakiejś krzywdy. Więc tak na marginesie właśnie ten problem z tym doradztwem w zakresie tego, jak się włamywać do samochodu, to w przypadku polskiego dużego modelu językowego Bielik będzie w pierwszym jakby podejściu rozwiązane poprzez użycie tego systemu typu guardrails. To się tak na marginesie będzie nazywało sójka w przypadku Bielika. To tak tytułem podsumowania, bo trochę nam się zebrało tutaj tych elementów, jak można na poziomie twórcy systemów zaingerować w to, jak się zachowuje duży model językowy. Czyli na poziomie tego procesu budowania w fazie pre-train, no to jest ten dobór korpusów językowych i nadawanie priorytetów tych już wybranych plików tekstowych. Potem na poziomie post-train, no to mamy ten alignment, to wychowanie, czyli pamiętacie Państwo, to nagradzanie za dobre i złe odpowiedzi. I potem na poziomie użytkowania wprowadza się te prompty systemowe i jeszcze buduje się te systemy typu guardrails, tak, te strażniki. Więc jest 5 de facto tych momentów ingerencji. No to tak, czyli na koniec dnia, proszę zwrócić uwagę, te systemy, to ja nie lubię stawiać kropek nad i, ale to jest tak ważne, że to zrobię. No bo proszę zwrócić uwagę, czyli to nie jest żadna, ten model językowy, to jak on mówi, to tak na marginesie, no chyba wszyscy mają świadomość, to nie jest żadna obiektywna wiedza o świecie rzeczywistym. To jest tylko, powiedzielibyśmy, model, tak, jakiejś rzeczywistości, który jest silnie skorelowany, a de facto jest to związek przyczynowo-skutkowy, czyli ten sposób widzenia i rozumienia świata, ten zbiór wartości etycznych twórców tych systemów wpływa na to, jak te modele działają na koniec dnia, tak? Czyli to jest jakby intencja, sposób widzenia świata, nie wiem, Marka Zuckerberga z Mety, czy Ilona Muska z Groka, tak? Czy Dario Amodei z Antropika, no to tak, no to przecież to jak oni widzą ten świat jest odzwierciedlony w tych modelach.
poprzez te 5, bym powiedział, różnych technik wpływania na działania tych modeli. Więc Państwo widzicie, że mamy do czynienia z jakimś olbrzymim systemem inżynierii społecznej, byśmy powiedzieli. Tak? To bym powiedział, mam pełną odpowiedzialność za te słowa, co mówię. No oczywiście kontekst jest szerszy, tak? No bo te firmy działają w jakimś określonym systemie prawnym, prawda? Mają też, no bym chciał, są uzależnione od biznesu, reklamodawców, tak? Którzy płacą za funkcjonowanie tych systemów. No też jest ważna ta percepcja, tak? To ryzyko reputacyjne, czyli oczywiście oni się muszą liczyć z tym takim szerszym kontekstem, nazwijmy to formalno-prawnym, ustrojowym, biznesowym, tak? Percepcją użytkowników, ale gdzieś tam w tle bezwzględnie też jakby przemycanie tego swojego widzenia świata i tak jak patrzę na Ilona Muska czy Marka Zuckerberga, to bezwzględnie jest tam jakaś taka ochota na taką wielką inżynierię społeczną i to bezwzględnie poprzez te modele się dzieje. Już tutaj nawet nie mówię o tym klimacie tych modeli chińskich, tak? No powiedzmy, odstawmy to może na bok. Ale proszę zwrócić uwagę, że jeśli teraz myślimy o jakichś takich zastosowaniach krytycznych, związanych, nie wiem, z edukacją w Polsce, czy ochroną zdrowia, czy naszym bezpieczeństwem narodowym, to zostawianie tego naszego bezpieczeństwa, czy tego naszego wykształcenia mm, y, w ręce tych modeli, w cudzysłowie, no jest irracjonalnym działaniem. Więc tak, na koniec dnia proszę pamiętać o tym, że nie mamy tu do czynienia z żadnym, bym powiedział, jakimś narzędziem, które nam mm, zbliży nas do prawdy obiektywnej, tylko mamy do czynienia z narzędziami, które w sposób absolutnie świadomy, intencjonalny narzucają nam pewne widzenie i rozumienie świata. Tak? Oczywiście w pewnym tym uwarunkowaniu, że tam jest też jakiś system prawny, jakaś polityka, jakiś biznes, pieniądze i tak dalej, ale czujemy, że tu będzie dużo jest tych elementów jakby sterujących, o czym te modele mogą mówić, a o czym te modele nie mówią, czy pomijają, tak, czy odmawiają odpowiedzi. Więc absolutnie fundamentalne, czyli taka moja rada na koniec dnia, no zachowajmy zdrowy rozsądek. Ja też jestem tym absolutnie zafascynowany tym, co się dzieje, ale z drugiej strony przerażony tymi konsekwencjami. Bo powiem szczerze, rzadko się o tym pamięta, że my mamy ten jakiś wycinek, spreparowany wycinek rzeczywistości, tak de facto nam podany, który traktujemy jako pełną wiedzę, pełne zrozumienie, a to nie jest prawdą. To nie jest prawdą, więc warto z tą świadomością korzystać z tych systemów, czyli zawsze będzie stara prawda powtarzana, zdrowy rozsądek, krytyczne myślenie bez dwóch zdań i własna edukacja. Poza tym światem sztucznej inteligencji bezwzględnie, bo staniemy się naprawdę takimi niewolnikami tych systemów. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Pięknie, pięknie Państwu dziękuję. Dobrego dnia. Korzystać ze sztucznej inteligencji, ale w sposób rozumny, z zachowaniem zdrowego rozsądku i krytycznego myślenia.